Lewiatan. Biblijny potwór morski. Tak w dwudziestoleciu międzywojennym postrzegano środowisko walczące o interesy przedsiębiorców i ochronę przemysłu. W drugiej RP organizacja kapitału była dla robotników wcieleniem zła, dlatego że kiedy pojawiła się w wolnej Polsce, PPS-owcy porównywali ją do biblijnego lewiatana, potwora wyłaniającego się z odmętów morskich. I trzeba przyznać, że Wierzbicki i jego ludzie mieli odwagę i fantazję, aby tak nazwać organizację broniącą praw przedsiębiorców. Skoro widzicie w nas potwora, to my go odczarujemy. No Andrzej Wierzbicki to dla lewiatana w szczególności, ale dla całej polskiej klasy przedsiębiorczej to symbol walki o wolność gospodarczą, o wolność przede wszystkim prywatnego biznesu. Dziś jest sytuacja luksusowa pod pewnym względem. Społeczeństwo i elity polityczne rozumieją, że takiemu krajowi jak Polska przemysł jest potrzebny. Wtedy było zupełnie inaczej. Zarówno socjaliści, ci radykalni socjaliści, a pełno ich było w Sejmie, jak i na przykład generałowie, taki generał Żeligowski, oni uważali, że Polska wcale nie potrzebuje przemysłu, a przemysł to jest tylko banda krwiopijców, wyzyskiwaczy. Generał Żeligowski mówił, no jak to? Czyż to nie wystarczą te polskie łany naszego żyta, naszej pszenicy? Taki był poziom świadomości. Świadomość Andrzeja Wierzbickiego kształtowała się w prężnie rozwijającej się wówczas Rosji. Po warszawskiej szkole średniej trafił bowiem na studia politechniczne w Petersburgu. Dorabiał tam jako korepetytor, ale też po raz pierwszy zetknął się ze środowiskiem przemysłowców. Traf sprawił, że dostał tą pracę u pana Glezmera, który był prezesem Petersburskiego Towarzystwa Przemysłowego. Ponieważ dziadek zawsze miał niezwykle wszechstronne zainteresowania i każdy temat interesował go i pasjonował, i rozmówca od razu miał ten luksus, że dziadek rozmawiał o nim i o jego zainteresowaniach. Petersburskie towarzystwo szybko poznało się na talencie Wierzbickiego. Zlecono mu taką, że ma przygotować dla Dumy rosyjskiej projekt ustawy, która by zwalniała z tych kleszczy podatkowych setki rosyjskich przedsiębiorstw, również tych z Królestwa Polskiego. I on wykonał tę pracę w ciągu jednej nocy i został za to honorarium, które uczyniły go zamożnym człowiekiem. Andrzej Wierzbicki postanowił wrócić do Warszawy w 1912 roku w wieku 35 lat. Zaproponowano mu objęcie prestiżowej posady dyrektora Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego. Już wtedy mocno angażował się w ochronę interesów przemysłu. Po wojnie i odzyskaniu przez Polskę niepodległości dołączył do Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów, który liczył wówczas 29 organizacji członkowskich. Wierzbicki najpierw był jego dyrektorem, a po 1932 roku prezesem. To wtedy organizacja zyskała przydomek Lewiatan. Piłsudski spostrzegał Lewiatan jako gniazdo konserwatystów i endeków, ale miał tą świadomość, że trzeba się dogadać z przemysłowcami. Utworzono przy rządzie komisję doradczą, na czele której stał Andrzej Wierzbicki i była stała systematyczna współpraca.
między Lewiatanem a tym segmentem rządowym i sejmowym. Wierzbicki stał się głównym reprezentantem polskiego przemysłu w Sejmie. Niewątpliwie pomocne były przy tym jego zdolności krasomówcze. Praca Wierzbickiego polegała na charówce w komisjach parlamentarnych. Był szefem bardzo ważnej komisji opałowej, przewodniczył obradom komisji budżetowych, robił co mógł, by przeforsować w Sejmie swój punkt widzenia i chronić interesy przemysłu. Ale Lewiatan był atakowany ze wszystkich stron. Cała sztuka Wierzbickiego polegała na tym, by tę niechęć jakoś rozładowywać. Przemawiając w Sejmie robił wszystko, by nie obrażać nawet najbardziej demagogicznych, najbardziej aroganckich posłów, by podtrzymać kontakt i coś tym posłom wytłumaczyć. A tłumaczyć musiał rzeczy naprawdę elementarne. Andrzej Wierzbicki uważał, że tylko prywatny właściciel może sprawnie zarządzać majątkiem firmy. Był zatwardziałym przeciwnikiem państwowych monopolii, a tych w ówczesnym ustroju politycznym nie brakowało. W 1927 roku monopole dostarczały ponad 30% dochodów do budżetu. Nigdzie w Europie nie było takich proporcji. A sanacja tylko rozbudowywała ten socjalizm. Polski przemysł był niekonkurencyjny do końca istnienia II RP. Dość powiedzieć, że w 1938 roku polski eksport był dwukrotnie mniejszy od rumuńskiego, a jeszcze w latach 20. nad Rumunią górowaliśmy. Wierzbickiemu wielokrotnie zarzucano zbytnią przychylność dla kapitału zagranicznego. Padały wręcz oskarżenia, że wraz z innymi przemysłowcami sprzedawał Polskę obcemu kapitałowi. Był o tyle zwolennikiem obcego kapitału, że miał świadomość, że obcy kapitał może bardzo Polsce pomóc w sytuacji, w której rodzimy kapitał ledwie dychał. Natomiast pilnował bardzo tego, żeby ten obcy kapitał działał respektując polskie interesy. Krótko mówiąc, żeby to nie był wyzysk bezczelny na tej zasadzie, że tu się coś robi, a pieniądze wędrują do Nowego Jorku. Pod tym względem był nieprzejednany. Mimo to po II wojnie światowej Wierzbicki był uważany za wroga publicznego numer 1, a zarzuty wobec niego pojawiały się nawet w szkolnych podręcznikach. Chciał angażować się w życie gospodarcze, ale komuniści mu na to nie pozwalali. Wtedy zaczął utrzymywać się z tłumaczenia literatury rosyjskiej. Zresztą kult wielkich rosyjskich pisarzy był silnie obecny w jego domu i rodzinie. W jakimś momencie ktoś się zreflektował, podobno premier Cyrankiewicz, i zlecono Instytutowi Spraw Międzynarodowych, żeby zamówił u Andrzeja Wierzbickiego wspomnienia. No i to też na kilka lat dało, pozwalało przeżyć. Andrzej Wierzbicki zmarł w 1961 roku. Historia postawiła go w jednym szeregu ze Stanisławem Stasziczem, Władysławem Grabskim czy Eugeniuszem Kwiatkowskim. Jego dzieło przetrwało epokę. Po 1989 roku powstały dwie organizacje mające w nazwie słowo Lewiatan oraz prężna sieć sklepów. Dzisiaj też mamy na całym świecie tak naprawdę powrót do tych pomysłów na etatystyczną gospodarkę, z którą tak bardzo Wierzbicki i Lewiatan przedwojenny walczyli. My w podobny sposób kontynuujemy ten symbol. Mówimy cały czas, że najważniejsza jest ta prywatna inicjatywa, najważniejsze są te prywatne firmy i że nie odmawiamy państwu możliwości oczywiście prowadzenia własnych gospodarczych interesów, ale pod warunkiem, że one nie będą wchodziły, nie będą wspomagane przeciwko biznesowi prywatnemu, no i że na końcu ktoś będzie rozliczany z nich wyników, bo nasze firmy są z nich rozliczane. Co roku Konfederacja Lewiatan, która kontynuuje tradycję przedwojennej organizacji, przyznaje nagrodę imienia Andrzeja Wierzbickiego.
Podobne nagrody przyznają także inne znaczące organizacje przedsiębiorców, m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Trafiają one do przedsiębiorców, którzy nie tylko osiągnęli sukces w biznesie, lecz także angażują się w pracę na rzecz całego środowiska. Kult przedsiębiorczości rozkwitł także na dobre dlatego, że mieliśmy tradycję samorządu i reprezentacji przedsiębiorców, co pomogło w ekspansji rodzimego kapitału. Dla jego przedstawicieli postać Andrzeja Wierzbickiego, jego wiedza, determinacja, uczciwość i koncyliacyjność zawsze będą najwspanialszym wzorem. Te cechy Wierzbickiego ujmowały nie tylko przedsiębiorców i polityków. Udało mu się przekonać do siebie także krytycznych wobec niego dziennikarzy Trybuny Ludu, a nawet współosadzonych w krakowskim więzieniu, gdzie trafił w czasie niemieckiej okupacji.